Hej najmilsi, jesteśmy na miejscu, na razie to jest niedziela wieczorem, 21 lutego, czyli przeddzień premiery, ale my już wbijamy, żeby zobaczyć od backstage'u przygotowania do niej. Jedziemy po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało, zanim odbędzie się to wszystko na żywo, w internecie i na świecie. Chodźcie. Jak w rejsie, nie? Ma pan bilet? Nie, a pan nie. To co? Idziemy. Tak, dobra. Tak, idziemy teraz od strony środka wnętrza. Idziemy ustalić, gdzie możemy wejść, dlaczego możemy wejść, dlatego że chcemy wejść od tyłu, prawda? Z przodu wszyscy zobaczą w internecie. A od drugiej strony tylko my. Tu już będzie tam światło, proszę zobaczyć. Stawię. To będzie fajny deflektor, w sensie, a może być z dołu? I ile teraz jeszcze? Wow, to jest backstage. Nigdy nie byłem w Teatrze Wielkim od tej strony. On stąd będzie chyba startował. A to jest takie wejście i stąd będzie startował. O kurczę, musimy to Do zobaczyć. góry. Please welcome Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi and Robert Kubica. I ruszają dopiero muzyka, gdzie... O, już są, słyszałeś? Giovinazzi i Kubica już są. Proszę pani, on już dzisiaj tak 7 raz ten bolid wjeżdża i wyjeżdża. One tak w pionie jeżdżą, myślałem, że to po to, że... Ale wiecie co, słuchaj, Konio, ja mam taką sugestię. Tak od 18 jeździ. Zacznijmy jazdą z tej strony. Już 2,5 godziny. Specjalnie zacznijmy z tej, bo ty wpuszczasz... Pierwszy w sobie historii bolid obie- Formuły 1 stworzony do jazdy do góry i w dół. Obojętne. To zróbmy tak, zacznijmy jazdą z prawej strony. Przebieg nam przejdzie wtedy lewa, prawa i potem na zakończenie wprowadzić od prawej strony. tych Żaden problem. kierowców. Zróbmy Ja to. właśnie w panie celowałem. Otóż Aldona zaprowadzi nas do swojej garderoby. Zrobimy taki action, smack my beach up, taki w sensie, że tutaj ten, przez korytarze. Zapraszam. Muzyka w całości. Tak. Artysta. 5, 4, 3, 2, 1. Ogień. Pani prowadzi. Nie drużba, służba. Byłem grzeczny, chciałem przepuścić Jaśka, a zapomniałem, że to przecież moje plecy powinny być teraz w programie. Nie, Aldona. Czy trzeba tu iść poważniejszym krokiem? A, balet. Jakie piękne i to jest w ogóle zrobione z baletek. O, przepraszam, to nie tu jednak. To nie pani pokój, tak, tutaj będą trzeba i chłopaki. Aldona teraz panuje, znaczy realnie, nie chcę pokazać, zobacz. Ale szczerze, mam... Mam garderobę w Teatrze Wielkim. No właśnie, jakie to jest... Tutaj Andrzeja. I... Uwaga. Zapraszam. Wow! Okej, dobra, powiem tak, szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałam.
wjechałam jeszcze do tego naprzeciwko łazienek. No i teraz Zobacz, jeszcze, jestem przeciwko łazienek. jeszcze zagrają ten pianinku i w ogóle będziemy w szoku, nie? Od osiądzie... Czekaj, to było. No gra, nie? W sensie... No właśnie. Brawo, brawo, nie, to w ogóle to i tak 3 razy więcej niż ja byłbym w stanie. Chciałem powiedzieć, jak się pani czuje w swojej garderobie? Niesamowicie się czuję, Mikołaj, mam garderobę w teatrze wielkim, to jest w Dziewczyny ogóle... lubią takie rzeczy, nie? W Ale- sensie, to się też bardzo spodobało, ale to jest taki, wiesz, no, super. Come on. A tam jest widok na panią, na rzeźbę pani tancerki, więc jest to w ogóle bardzo przepiękne miejsce, więc jest to garderoba z widokiem. Akcja. Nie, w sensie teraz tak jesteśmy jakby z boku sceny i widzimy, jak się dzieje ta cała magia tego spektaklu. Faktycznie robi to duże wrażenie. Tam jest na przykład jakiś pan w reżyserce. Natomiast jak z zewnątrz wygląda, to wygląda, że tak tylko się kółko podnosi. To się podnosi kawał sceny, nie? W sensie, że to się zmieści pół baletu petersburskiego prawdopodobnie. Albo 2 słonie i żyrafa. Tylko żyrafa by wystawała, byłoby widać od razu. W każdym razie teraz pójdziemy, żeby zobaczyć, jak to wygląda od dołu, nie? Byłaś tam w ogóle? A, no to widzisz, teraz my cię teraz zabierzemy w ciekawe miejsce. To dlaczego to prowadzisz? To jest podstań. Tak, tak. I tutaj właśnie za tym rogiem czekają. Pomieszczenie techniczne, nie upożyczone stan zbrojny. To jest właśnie miejsce dla nas. Chodźcie. Przyszło. Więc tak, tu jest przechodzi zapadnia. Tu do tych detektorów. Tam jest jeszcze kolejna zapadnia do detektorów. Pani będzie gdzieś stąd. Czy Państwo widzą, co tutaj się dzieje? Wow. Ale pięknie. Robimy socjale. Moim zdaniem to jest taki najbardziej backstage, czyli po prostu jesteśmy w super wyjątkowym miejscu i zrobi mi pan zdjęcie, tutaj 7 selfiaczy i to nie jest tak tylko, że Aldona tak 7 selfiaczy, tylko ja oczywiście też robię drugi 7 selfiaczy. A to jest nowy bolid Formuły 1, nie? Alfa Romeo. Tegoroczna. C41. Z nazwą tego samochodu wiąże się taka bardzo ciekawa anegdota. Otóż mogliby Państwo się zastanowić, dlaczego poprzedni model Alfa Romeo nazywał się C39, a nowy nazywał się C41. Co prawda była pandemia, ale rok jakby nie zniknął, nie? Gdzie jest C40? Otóż nie ma C40, dlatego iż ponieważ uznano, że żeby dorównać do końcówki roku, to puszczą ten bolid w numeracji. I to mówię dla potomnych, jak za 100 lat będziecie się zastanawiali, śledząc historię Saubera i jego różnych odmian, teraz Alfa Romeo, i będziecie się zastanawiać, co się podziało z C40, no to właśnie wytłumaczenie jest aż tak banalne. Po prostu C41 dorównuje do końcówki roku. Bo mamy rok 2021, chciałem jeszcze dodać. Jak ktoś to ogląda za 100 lat, to w ogóle wow, nie? Albo za 1000, to myśli, że jestem jakiś nienormalny. Proszę bardzo, proszę zamykać. Ale to nie ja nie zamknąłem, to chciałem powiedzieć, natomiast najważniejsze, że nie jest napisane proszę nie otwierać. I mam nadzieję, że teraz nie będzie tak jak w Indiana Jones, nie? Że te drzwi się zamkną i tak jak Indiana Jones w Świątyni Zagłady. Nie wiem, czy kojarzycie. To straszna scena, przerażająca, jak ten sufit tak schodzi z tymi kolcami. Tu, nie? Bo to jest zapadnia, nie? Tutaj. Nie no, żartuję, no, na pewno tak nie wygląda, ale kurde, klimat jest zajebisty. Jaką sesję tutaj można to zrobić w ogóle. Sztosowate miejsce. Dobra, i teraz jest ten moment Indiana Jones Świątyni Zagłady, czyli sufit się zbliża do podłogi i wychodzą kolce. Nie, bo teraz pan reżyser powiedział, że teraz będziemy zapadnią się poruszać i my tu czekamy i zaraz to zobaczymy. Zaraz ten bolid wjedzie na górę. Widok jest stąd niesamowity. Zobaczcie sami. Tak wygląda praca nad szpiglem prowadzących. Panie Andrzeju, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zostaniemy tutaj w niedzielę. Pani Aldo. Długo zostaniemy tutaj w niedzielę. Myślę, że damy sobie radę. Wielkiej straty nie ma, niestety nie można iść na kawę, na dinner. Po prostu tylko i wyłącznie koncentrujemy się na tym, co będzie jutro, a jutro będzie
so beautiful and very emotional. I know for a fact that this is a very emotional day for our next guests. Thank you very much as well for Frederick and Giacomo. Niedziela, godzina 22:30, a my z Andrzejem dzielnie na scenie Teatru Wielkiego debiutujemy. Próbujemy właśnie przed jutrzejszym wydarzeniem, żeby było dobrze. Taka Pierwszy. scena. Od razu teatr. Jeszcze narodowy. Ale nam się trafiło. Dobry wieczór, wita Was Wasz zombie. Dochodzi północ, a ja wracam z Teatru Wielkiego dopiero, gdzie skończyła się moja część prób, bo to wcale nie znaczy, że się skończyły wszystkie próby. Jeszcze tam ludzie walczą. Generalnie, słuchajcie, od 18:00 przynajmniej przez 2,5 godziny było testowane wypuszczanie bolidu na rampie, synchronizacja z światłem, z grafiką, z muzyką. Niesamowite to robi wrażenie, naprawdę. Natomiast nad tym wszystkim trzeba było popracować. Potem tancerki, czy dymu jest dobrze, czy za mało, czy za dużo, czy kadry na fortepiany, a czy na lewy fortepian, a czy na prawy fortepian i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy do sprawdzenia i tak naprawdę my z Andrzejem to jesteśmy taki tam malutki trybik tej całej wielkiej układanki. Miałam być jutro o 7:30 rano, ale wynegocjowałam godzinę, więc może jutro będę mniejszym zombie. A few moments later. Maria, dzień dobry. Jest 6:51. Ja spałam 2 godziny i jeszcze do tego śniło mi się, że mam jakieś nieznane klasówki z podstawówki. Także lepiej zostawić to za sobą i ruszamy do akcji. Jej! Już za chwilkę zaczynamy, idziemy. Babcia wstała specjalnie mnie pożegnać, mówi: uśmiechaj się dużo. No więc się uśmiecham. A, nie widać. Nie ma to jak odprawa prowadzących na porannym make-upie. Dzień dobry, panie Andrzeju. No, dzień dobry, dzień dobry. Jak nastrój? Czy jest trema? Trema jest zawsze. Ale taka Którzy dobra. mówią, co? że jej nie mają, to oszukują. Też tak uważam, zaraz będziemy piękni, przygotowani. Pan Andrzej już w garniturze. Ja jeszcze nie, zaraz się podepniemy. Próba generalna i jedziemy. No i tak to ja się mogę Wam pokazać. Za chwilkę już przymiarki sukienki i na scenę. Kto się zmieścił w sukienkę? Tak. Idziemy na próbę. Meanwhile. Witajcie najmilsi, to już ten dzień, wkrótce wybije godzina 0. Jedziemy na pierwszą polską premierę bolidu Formuły 1 do Teatru Wielkiego. Trochę tremy, to czego się spodziewać to wiemy już po próbie, natomiast tremy jak to wyjdzie w praniu, bo jest to duża impreza, tak? Duże zadanie, trzymam kciuki z całych sił za Aldonę. No i oczywiście zobaczymy ten nowy samochód Alfa Romeo, samochód, który już widziałem i faktycznie prezentuje się bardzo interesująco. Mówił Antonio Giovinazzi, że nos będzie dość interesujący, natomiast to, co będzie najważniejsze w tym aucie, to jest to, co kryje się przed oczami, pod pokrywą silnika. Swoją drogą ciekawe, czy bo to jest najnowszy model Alfa Romeo, to się rzadko zdarza, żeby przywieźć taki na premierę. Ciekawym, czy w tym najnowszym modelu jest już nowy silnik Ferrari, a to jest tak naprawdę ten największy promyk nadziei. Pamiętajmy, samochody nie zmieniły się za bardzo, jeśli chodzi o konstrukcję. Tam 60% auta jest taka sama. Zmiany aerodynamiczne są oczywiście dozwolone. Natomiast największą słabością Alfa Romeo, a także Haasa i samego Ferrari były układy napędowe Ferrari w zeszłym roku. I na ten sezon Ferrari zrobiło nowy silnik. Niektórzy wyliczali, że Ferrari miało deficyt nawet 80 koni mechanicznych do czołówki w zeszłym roku. To jest bardzo, bardzo duża strata, szczególnie przy tych topowych prędkościach i to się liczy nie tylko topowa moc, ale także sposób dostawy mocy, odzyskiwanie energii. To jest cały czas taki system naczyń połączonych, więc największa nadzieja tkwi w tym, że w tym samochodzie kryje się silnik, który pozwoli zrobić największy skok. Tak, nadrobić najwięcej straty z zeszłego roku. Gdyby Alfa Romeo miał w zeszłym roku to silnik z wyższej półki, mówiąc w skrócie, gdyby Ferrari nie miało takiego dołka w formie, wówczas wielce prawdopodobne, że i Alfa zajęłaby wyższą pozycję w klasyfikacji konstruktorów niż 8. Tak więc tutaj tak naprawdę największe nadzieje to, co może nam najbardziej pomóc w tym roku, nie będzie widoczne gołym okiem. Jesteśmy na miejscu gmach Teatru Wielkiego, tu odbędzie się ta impreza. Oczywiście ze względu na sytuację nie jest ona ogólnodostępna, natomiast my Wam pokażemy kulisy tego wydarzenia w tym oto przepięknym budynku.
Dzień dobry pani, jaka Państwo ładna tutaj w jakiej sukienka. sprawie? Jakoś się pani mieści? My tak przechodziliśmy z tragarzami. Proszę pana, mieszczę to jest za dużo powiedziane. Uwaga, No, to nie jest zapięte. to nie jest zapięte, okej. Ja powiedz generalnie jak tam próby, bo wiecie, próba za próbą, nie? Trzaskacie i wiedziałem, że jest pewien problem logistyczny, na przykład, że nie odnajdujesz się w dymie. Tak, niestety, no bo wiecie, no muszę stanąć na znaczniku. To jest takiej wielkości, wprawdzie to jest odblaskowe, no ale weź w tym dymie się odnajdź. No tak. Nie idzie. A jak nie staniesz idzie. na znaczniku, to rozumiem, że przelatujący nisko obiekt może Nie. stworzyć bezpośrednie zagrożenie. Nie, jak my stanę na znaczniku, to wtedy Państwo zamiast tego zobaczycie... No, więc nie wiem, czy moje ramię wypowie się równie sprawnie jak ja. Albo zrobisz taki, wiesz, do boku, taki, wiesz, tak. Tak. Dzień dobry. Jednak. Więc... Exactly. That's the plan, jakby co. Natomiast Andrzej, tak? Pewnie, że tak. Andrzej ma inny problem logistyczny, bo depcze mi po kiecce. Dobra, wędrujemy za kulisy, teraz wejdziemy do garderoby Federica Vassera, szefa Alfa Romeo A Racing Orlen, żeby zobaczyć, jak szykuje się do wyjścia na scenę. Przyjechali wcześniej szefowie, natomiast chłopaki są jeszcze w siedzibie Orlenu, niedaleko stąd, na Bielańskiej, gdzie udzielają wywiadów telewizjom. Tak to wygląda od kuchni. A ja dzisiaj taki niepomalowany. Connected with this new, Frederick już jest brand tutaj, new 1015. C41. Dostaliśmy cynk, że kierowcy są już w drodze z Bielańskiej tutaj do Teatru Wielkiego, więc przycupnąłem, żeby ich zgarnąć, jak Kimi i Antonio Giovinazzi wchodzą do budynku. Są i chłopaki incognito w maskach, jeszcze w ciuchach prawie prywatnych. A u nas zaraz próba generalna. Są już Fred Vasser i Jan Monchon na scenie. Tutaj już bolid czeka na dole. Panowie grają. Tutaj Nikola Kołodziejczyk. Widownia niestety pusta, ale i tak super tutaj będzie. To wcale nie jest trudne chodzenie po schodach w tej kietce między kablami. Wcale nie. Przepraszam, a pani tak z piedestału? Proszę pana, z loży. Przed chwilą mogłam się przekonać, że duct tape przydaje się zawsze i wszędzie w sportach motorowych, także w dziennikarstwie, ponieważ mam przyklejony mikroport, który pokazywałam Wam wcześjej do sukienki. A czy nie pomyślałeś, żeby zabezpieczyć sobie sukienkę taśmą obustronną też? Tak? Nie. I co, jaka jest procedura? Tutaj się witacie? Tak, tutaj się witamy, zapraszamy pana prezesa Obajtka i zapraszamy potem łączymy się z widownią międzynarodową i zapraszamy na występ artystyczny. Będzie Giacomo Puccini oraz Fryderyk Chopin. Przyjechali, naprawdę? Tak jak Andrea Bocelli na Sylwestra. I będą piękne tancerki, dwóch pianistów. Piękna grafika z tyłu, taka Czy pianiści są brzydcy? biało-czerwone. Nie, są bardzo utalentowani są. No. I mają bardzo ładne fortepiany. Jeden biały, a drugi czerwony. I następnie już stąd musimy się szybko przedostać na główną scenę. Jest tam jedynie 8 schodów, które dla mnie w tej sukience to jak 158. I To może są zaskakiwać. Klable i tak, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Bo jak nie, to będzie efektowne wejście. Takie trochę horyzontalne. Dobra. Pora na próbę. Rozpoczynamy próbę. Tak jest.
Jimmy'ego jak zwykle nie słychać. On tak zawsze mówi oczywiście i tutaj dźwiękowiec musi wziąć poprawkę. Dobrze, że jest próba. Antonia podziwia swoją nową maszynę. Od dłuższego czasu patrzy z zainteresowaniem. Dobra, już po próbie generalnej za 13 minut się zaczyna. Idziemy zobaczyć, co Weldon. No patrzcie, nie? Tu wszyscy czekają, a ona się stroi. Hi, hi, hi. Już. Robert już wylądował. Słyszałam. Sprawdzałeś na Flight Radarze? Nie, no, po prostu zasłuchałem jako dziennikarz typowy. Podsłuchałem tam, gdzie nie trzeba. Tak, no tak. No, tutaj proszę bardzo, ciągnie się. Proszę nie deptać. Falame, nie? Follow me closely. Droga na scenę, no. Jak na ring. Jutro. Zdjęcie jutro. Chodź, kochana. Dzięki. Pokaż, lepiej się trzyma. No i zajebiście. Zajebiście, nie wysuwa się, no. Albo wypika. Proszę uważać na mojego, ewentualnie potrzymać. No właśnie prawie... Panie asystencie. Dobra, to już za chwilę. Naprawdę te wibracje czuję w powietrzu. Duże emocje, a my czekamy jeszcze na Roberta. Ja mam dylemat, czy iść na początek tam, oglądać już jak to wygląda oficjalnie, czy przycupnąć jak Robert wchodzi i się z nim spotkać na wejściu. Chyba wybiorę to drugie. 2 minuty do wejścia. Ostatni, kameraczek, krawat prosto. Wszystko się zgadza. Dobra, pan Andrzej już skupiony. Tam patrzymy. Ciała. Wow, co za timing. Co za timing. Z prawdziwą przyjemnością witamy na scenie Kimi Raikkonena, Antonio Giovinazziego i Roberta Kubicę. Szanowni Państwo, chyba nie ma odpowiednich przymiotników, aby opisać piękno tego bolidu. Dobra, i teraz będziemy robić wywiady. Gotowy, Jasiek? Cześć Kimi, miło Cię widzieć. Moje pierwsze pytanie, czy jadłeś już dziś hot doga, czy nie było czasu? Nie, dziś nie. Wątpię, że dziś się uda, ale może następnym razem. Widziałeś wiele prezentacji bolidów. Jak Ci się podobała ta polska?
Inna. Każdego roku jest inaczej. Gdy zaczynałem, częściej robiło się je w tym stylu. Potem stawały się mniejsze. Było dobrze. Czy po raz pierwszy zobaczyłeś ten samochód? W jednym kawałku? Tak. I jak ci się podoba? Trochę się różni kolorem i kształtem tu i tam, ale liczy się tylko to, czy jest szybki, czy nie. Gdybyś miał wybrać jeden element w samochodzie, którego poprawa da ci najwięcej frajdy w tym roku, to co to będzie? My chcemy tylko, żeby był szybki. To wszystko. Jak ci się podobała polska prezentacja? Zacznę od tego, że miło jest znów wrócić tu do Polski. To pierwszy pokaz modelu C41 i mamy nadzieję, że Polska przyniesie nam odrobinę szczęścia. Gołym okiem widać, że jest naprawdę piękny i liczymy, że jest również szybki, ale to się okaże dopiero na torze. Tylko kilka tygodni dzieli nas od pierwszego testu i pierwszych wrażeń na jego temat. A jeden element, który może wam dać w tym roku największy skok i frajdę? Mam po prostu nadzieję, że będziemy wystarczająco szybcy, szybsi niż w zeszłym roku. Jeśli będziemy częściej walczyć o punkty, to może dać nam najwięcej frajdy z sezonu. Cześć Robert, jak się miewasz? Bardzo dobrze. Miałeś mocne wejście na imprezę. Nie, wszystko idealnie, w czasie, w punkt. No idealnie w punkt. Jak się czujesz w ogóle? Wszystko w porządku u Ciebie? Tak, wszystko dobrze, dziękuję. Zaczęło się trochę jak zwykle zima była krótka i już wszystko się zaczęło z powrotem, jest w rytmie jakby wyścigowym. Też jeśli chodzi o przyloty na prezentację, ale wszystko się udało, także wszystko dobrze. Jak sądzisz, jaka jest rzecz, nie wiem, gdybym się jedno wymienić, która może dać temu samochodowi skok jakiś w stawce? Tak naprawdę z kontynuacją regulaminu, który tak naprawdę został nieruszony. Oczywiście są pewne zmiany regulaminowe, ale to nie będzie rewolucji, także myślę, że jeśli chodzi o rozwój bolidu i o to, jak siła poszczególnych zespołów będzie, to może się okazać, że będzie to kontynuacja ubiegłego roku. Mimo to jakby postęp i rozwój bolidów zawsze jest, nawet jeśli regulamin się nie zmienia. Także miejmy nadzieję, że i my skoczyliśmy do przodu, ale jednak nasza jakby strata do zespołów, które były przed nami, była spora. Jednak środek stawki w ubiegłym roku naprawdę zrobił sporą pracę i bardzo dobrą pracę. Także no, jednego elementu tak naprawdę się nie da wymienić. Praca nad bolidem jest w każdym obszarze. Oczywiście w niektórych może zyskać więcej, w niektórych mniej, ale jednak zespoły zawsze się koncentrują na każdym obszarze, chyba że jest ewidentnie problem w jednym jakby elemencie bolidu, to wtedy oczywiście jest najłatwiej zyskać przewagę lub też zniwelować stratę. Ostatnie, jak Ci się podoba prezentacja? Prezentacja bardzo, bardzo ładnie. Szkoda, że niestety nie mogliśmy zawitać więcej ludzi, ponieważ lokalizacja jest, można powiedzieć, na standardach Formuły 1, szczególnie dla mnie jednak w Polsce, w Warszawie. Myślę, że 15 lat temu mało ludzi myślało, że będzie jakiś Polak w Formule 1, 16. Teraz mamy prezentację zespołu Formuły 1, także myślę, że jest to szczególny dzień nie tylko dla mnie, ale też dla polskich kibiców motorsportu. Dzięki wielkie. Dzięki. Dobra, po naszej rozmowie teraz Robert, wywiad dla telewizji, proszę bardzo, w tle szefowie, pan Mołszo, pan Wasser, Aldona, Andrzej, praca w re. Transmisja zakończona, ale tutaj robota jeszcze będzie trwała. Jednak to się stało, jest to szczególny dzień, myślę, że nie tylko dla mnie. Jest Aldona, ryzykuje zdrowiem, dlatego że przechodzę przez tory. Kolejowe, widzę. Przez tory, żeby nakręcić tę setkę. No i powiedz, jak było, jak Ci się podobało? Powiedziałam pre-winter testing. Nie mogę Zdarza się się. zapomnieć, nie mogę tego z głowy wyrzucić. Nieważne co się udało. Pre-winter testing. Bez przesady.
Jak było? Ty mi Z naszej powiedz. strony było, powiem Ci, że bardzo szybko, było o wiele szybciej, w sensie, że biorąc na pod uwagę, próbach? ile to trwało, No. to w ogóle byłem w szoku, jak to wszystko śmignęło. Natomiast ja czekałem po prostu na wejście Roberta, nie żebyśmy mieli do programiku, Aha. który właśnie kończymy, nie, bo to jest nasze Tak. finito. Jak Robert wchodzi, wiesz, jak Tak. Elvis, nie, na koncert. No i faktycznie przeczekałem dokładnie, idealnie przez idealnej chwili, wiem, mam to wszystko grane, a potem bardzo szybko wszystko się odbyło i wydaje mi się, że było naprawdę, była to bardzo ładna prezentacja, tak estetycznie, mówiąc w skrócie. No i wy wyszliście bardzo dobrze, też szczególnie dobrze, nie? Naprawdę muszę powiedzieć, Właśnie o że to chciałam spytać. Dziękuję. A, no tak, więc żeby to make a long story short, żeby odpowiedzieć od razu na Twoje pytanie, wypadłaś wyśmienicie. Ja naprawdę gratuluję i super. Jesteśmy z Ciebie dumni my wszyscy, prawda? Prawda, drodzy nasi widzowie i czytelnicy, jesteśmy mam nadzieję, że dobrze celuję. No Że i w będziecie zasadzie widać. do zobaczenia. Czekamy na konferencję internetową, teraz sobie znowu na front stage'u tym razem. No i będziemy robić już pracę też dziennikarską. Tam siedzi Aldona z Andrzejem, tutaj siedzą kierowcy, rzućcie okiem. Wszyscy gotowi. Robert, is it a good idea to add some emotions to the spectacle? I can say only as a spectator, because I'm not planning to do that. So I think in the end it will not make massive difference. Clearview, I still like what we had in the past. It's a concrete, DNA of Formula One. That Saturday we have qualifying, it would be strange to have Friday qualifying. At least from, I think, spectator point of view. To już koniec konferencji, koniec balowania. No dobrze, na tym kończymy naszą dzisiejszą prezentację i nasz dzisiejszy program. Przede wszystkim chciałem Ja się powiedzieć, już że... naprowadziłam, to teraz pan Cezary. Aldona zbiera propsy po całym internecie w tym momencie. Realnie Michał Pol to bardzo dobrze ujął, że ostatnio nie ma żadnej ważnej gali, której byś nie prowadziła, nie? No to teraz mamy kolejno wielkie brawa, naprawdę wyszło super. Myślę, że Wam też się podobało. Mam nadzieję też, że Wam się podobały kulisy naszej przygody. To nasza pierwsza część, pierwszy program Co-Drive z Alfa Romeo Racing Orlen. Będzie tego więcej. Do zobaczenia. That's a wrap. A Pani tu jeszcze czeka? Proszę pana, bo ja tu tak postanowiłam zgasić światło.